Cześć, jestem Ania. A ja jestem Łukasz. Dzisiaj opowiem Wam o wołaczu. Wołacz to jest bardzo ciekawy przypadek. Po pierwsze, niektórzy językoznawcy uważają, że ten przypadek zaginie albo zginie, nawet bardziej drastycznie i wtedy język polski miałby tylko 6, a nie tak jak teraz 7 przypadków. Ja myślę, że to nie jest takie oczywiste, dlatego że kiedy piszemy maile albo jakieś oficjalne dokumenty, w których zwracamy się do adresata bezpośrednio, musimy użyć wołacza. Nawet jeśli w mówieniu przestaniemy go używać i zastąpimy go mianownikiem, to i tak w mailach, w eleganckiej korespondencji będziemy używali wołacza. A więc kiedy będę pisała do jakiegoś mężczyzny, którego nie znam i chcę pokazać mu respekt, nie napiszę szanowny pan, napiszę szanowny panie. Szanowny panie to właśnie jest wołacz. A więc ta informacja jest numer 1. Myślę, że wołacz nie zaginie i warto się go uczyć. Informacja numer 2. Sam wyraz wołacz, a więc etymologia nazwy tego przypadka odnosi się do czasownika wołać. Czy wiecie, co to znaczy wołać? Wołać to znaczy głośno mówić czyjeś imię w specjalnej formie, prosząc, żeby ta osoba do nas przyszła. Zobaczymy, czy to działa. Michale, chodź do nas. No i zobaczcie, nasz cudowny grafik jest z nami. Dziękuję bardzo, Michale. Zobaczymy, czy to działa ze wszystkimi imionami. Zobaczmy. Łukaszu, przyjdziesz do nas? O, jest Łukasz. Dziękuję bardzo. Widzicie? Działa. Dobrze, a więc już wiemy, że sam wyraz wołacz pomaga nam zrozumieć, kiedy go używamy i po drugie, że raczej nie zaginie, więc warto się go uczyć. Przejdźmy teraz do funkcji, a potem omówimy wszystkie końcówki. A więc po pierwsze, wołacza używamy w takich zwrotach bezpośrednich. Na przykład, kiedy jesteście w Polsce i pójdziecie do lekarza, to nie powiecie, pan doktor, boli mnie brzuch. Powiecie, panie doktorze, bardzo boli mnie brzuch. Panie doktorze. Panie doktorze to jest forma wołacza. Albo na przykład, kiedy rozmawiacie z mamą i chcecie poprosić o coś mamę. Raczej nie powiecie, mama, zrobisz mi obiad? Powiecie, mamo, czy mogłabyś zrobić mi obiad? Mamo, tato, Kasiu, Basiu, Marku, Łukaszu. Niektórzy rzeczywiście mówią w tych sytuacjach formy mianownikowe, na przykład Łukasz albo Kasia. Łukasz, pożyczysz mi samochód? Te formy są uważane za błędne, za mniej staranne w takich bardzo potocznych konwersacjach, czyli bardzo takich na luzie, gdzie nie dbamy aż tak bardzo być może o swój język, możemy ich używać, ale jeżeli chcemy mówić starannie, bardzo ładnie, zgodnie z normą wzorcową języka polskiego, to zawsze powinniśmy używać w tych sytuacjach wołacza, a więc mówić Łukaszu, czy pożyczyłbyś mi samochód? Nie Łukasz. Być może zauważyliście, że w filmach ja czasami mówię cześć Łukasz, a czasami cześć Łukaszu. Cześć Łukasz to forma bardzo taka zrelaksowana, bo dobrze się znamy, bo jesteśmy na luzie, więc czasami jej używam. Ale piękna, staranna forma to Łukaszu. Kolejna sytuacja, w której użyjemy wołacza, to kiedy kogoś witamy albo żegnamy. Na przykład widzę profesora, który przechodzi korytarzem, mogę powiedzieć dzień dobry, panie profesorze. Nie pan profesor, panie profesorze. Albo spotykam moją koleżankę na korytarzu i powiem cześć Marysiu. Nie cześć Marysia, ale cześć Marysiu. Marysiu to jest wołacz. Też kiedy żegnamy się, czyli mówimy do widzenia. Na przykład też kiedy rozmawiam przez telefon z mamą i kończę rozmowę i mówię pa mamo, pa. Tak, więc wtedy używam także wołacza.
Kolejna funkcja to ta, o którą już zademonstrowałam na początku, a więc kiedy kogoś wołam. Pamiętam, że kiedy byłam małą dziewczynką i bawiłam się na placu zabaw, wiecie co to jest plac zabaw? To jest takie miejsce, gdzie małe dzieci bawią się w piaskownicy, mają tam różne urządzenia, na których mogą się podciągać, skakać, biegać i tak dalej. I o którejś tam godzinie, około 13-14, z każdego okna mama wołała dzieci na obiad. I na przykład ja zawsze słyszałam: Aniu, już jest obiad, albo Kasiu, chodź do domu i tak dalej, i tak dalej. Czyli wtedy, kiedy kogoś wołamy. Kolejna funkcja to bardzo poważne sytuacje, kiedy mamy bardzo dużo ludzi i mówimy jakieś apele, czyli bardzo ważne informacje chcemy komuś przekazać. Na przykład: szanowni wyborcy, politycy mogą tak zaczynać swoje przemówienia, albo myślę, że generałowie mogą motywować żołnierzy i mówią: żołnierze. Tak, to są te sytuacje, kiedy użyjemy takich poważnych, oficjalnych form, które muszą być w wołaczu, żeby pasowały do sytuacji poważnej. Kolejna sytuacja to jest adresowanie, forma adresatywna w mailu albo w liście. Wydaje mi się, że listy piszemy coraz rzadziej, więc tak właściwie na papierze już często tego nie zobaczymy, ale kiedy piszemy mail, nie możemy napisać na przykład: Kasia, chciałabym, żebyś coś tam. Nie, napiszę: Kasiu, może droga Kasiu, albo drogi panie profesorze, albo szanowna pani, albo szanowni państwo. O tych formach jeszcze powiemy trochę więcej, kiedy będę rozmawiała z Łukaszem. Niemniej musimy pamiętać, że na początku maila musi być wołacz. Ten zwrot adresatywny musi być w wołaczu. Kolejna sytuacja to wtedy, kiedy mamy zaimek osobowy, na przykład ty albo wy, i po tym zaimku następuje rzeczownik, który określa osobę, do której mówię. Na przykład ja czasami mówię do mojego małego pieska, który czasami robi jakieś rzeczy, których robić nie powinien, to powiem: ty łobuzie. Łobuz to jest taki mini chuligan, ale nie serio chuligan, tylko taki zabawny chuligan. Powiem: ty łobuzie, co zrobiłeś? Albo czasami ktoś powie do dziecka: ty głuptasku. Jeżeli dziecko coś powie może zabawnego, ale nie mądrego, to nie jest jakieś agresywne. Po prostu mówię: o, ty głuptasku. Nie głuptasie czy głupcze, tylko ty głuptasku. Kolejna sytuacja to, jak już wspomniałam, zaimek wy. Na przykład powiedzmy, że jest jakieś spotkanie, gdzie są zaproszeni sami ojcowie na to spotkanie. To ja, przemawiająca do tych mężczyzn, mogę powiedzieć: wy, ojcowie i coś tam dalej. Czyli te zwroty adresatywne w takich sytuacjach, kiedy mam najpierw zaimek ty albo wy i potem coś następuje, to ten następujący zwrot rzeczownikowy będzie w wołaczu. Ostatnia już sytuacja, o której chcę powiedzieć, to sytuacje związane albo z poezją, albo z religią. Na przykład, jeśli mieszkacie w Polsce albo mieszkaliście, być może często słyszeliście takie formy: o Jezu, tak? I te formy czasami wyrażały jakieś oburzenie, że coś się wydarzyło, albo jakieś takie wasze westchnienie, że o Jezu, ile ja mam nauki, albo o Boże, albo o Matko Boska. Tak samo zaczynają się modlitwy: Panie Boże. Ale jest też poezja, czyli powiedzmy te formy pisane. I nie wiem, czy pamiętacie, albo czy wiecie, jak po polsku zaczyna się Oda do radości, czyli hymn Unii Europejskiej, i on zaczyna się od takich słów: o radości iskro bogów w kwiecie elizejskich pól. Ja strasznie śpiewam, ale lubię śpiewać. I zobaczcie, mamy tam radości, iskro, kwiecie. Czyli zwracamy się, adresujemy naszą wypowiedź do tych fenomenów, jak radość, jak kwiat, jak iskra, więc mówimy: radości, iskro, kwiecie. I bardzo często w poezji mamy takie zwroty. Mamy w takim razie wymienione tutaj wszystkie sytuacje, w których użyjemy tych zwrotów w wołaczu. Ach, jeszcze bardzo chciałam powiedzieć o tym cytacie, który wiele osób zna, a więc to, co powiedział Juliusz Cezar, prawdopodobnie powiedział, bo historycy dyskutują, czy tak powiedział, czy nie, do Brutusa.
Czy wiecie, co powiedział? Powiedział i ty, Brutusie, przeciwko mnie, czyli Brutusie. Znowu, to jest forma wołacza. No dobrze, to przejdźmy teraz do tego, jak tworzyć te formy wołacza. Jeżeli chodzi o liczbę pojedynczą, na niej się najpierw skoncentrujemy, to zobaczcie, jaka cudowna informacja. Przymiotnik albo zaimek dzierżawczy, czyli kiedy powiem mój, mamy dla rodzaju męskiego, dla rodzaju żeńskiego i dla rodzaju nijakiego w mianowniku. Czyli te absolutnie podstawowe informacje na temat rozpoznawania rodzaju gramatycznego przydadzą nam się tutaj, żeby stworzyć przymiotnik dla wołacza. A więc jeżeli będę mówiła na przykład znowu o Łukaszu, to powiem miły, tak jak to było w mianowniku, jaki miły, miły i będzie forma Łukaszu. Za chwilę powiem o rzeczowniku. Przymiotnik dla wszystkich rodzajów w liczbie pojedynczej jest taki sam w wołaczu jak mianownik. To jest super informacja. Jeśli nie pamiętacie dokładnie, jakie to były końcówki, to obejrzyjcie sobie jeszcze raz lekcję 12, bo tam mamy te wszystkie informacje. Przejdźmy teraz do rzeczownika. Rzeczownik dla rodzaju męskiego prawie zawsze będzie miał formę miejscownika rodzaju męskiego. I znowu, jeśli nie pamiętacie, jakie to formy, obejrzyjcie sobie w lekcji numer 4, przypomnijcie sobie informacje. I teraz zobaczcie, na przykład, kiedy w miejscowniku chciałam powiedzieć myślę o i użyć jakiegoś rzeczownika w rodzaju męskim, powiedziałabym myślę o Łukaszu, myślę o Michale, myślę o dziadku, myślę o moim profesorze. To tutaj te formy rzeczownikowe będą takie same, ale nie przymiotnikowe. Czyli na przykład powiem dzień dobry, drogi Łukaszu, albo co słychać, panie profesorze. I teraz zobaczcie, właśnie powiedziałam panie profesorze. W miejscowniku byłoby panu, myślę o panu, ale, tu macie gwiazdkę, w wołaczu rodzaju męskiego liczby pojedynczej mamy troszeczkę wyjątków w porównaniu do tego miejscownika, a więc powiem o Boże, bo w miejscowniku byłoby o Bogu, a więc powiem o Boże, wykrzyknienie o Boże, albo Panie, co Pan tam ma, kiedy kogoś pytam, kogo nie znam o coś, albo chłopcze, ojcze, głupcze. Te formy tych wyrazów są troszeczkę wyjątkowe, więc warto je zapamiętać, a szczególnie o Boże, o Panie, być może Ojcze. Właśnie, teraz powiedziałam o Boże, ale wołacz to jest jedyny przypadek, który nie ma pytania. Pamiętacie, zawsze mieliśmy kto, co, kogo, czego i tak dalej. Wołacz nie ma pytania. Forma wołacza jest niezależna, autonomiczna w porównaniu do reszty zdania, a więc na przykład mogę powiedzieć Łukaszu, komu pożyczyłbyś samochód? Tam jest pytanie w celowniku i mamy obiekt w bierniku, bo samochód, ale Łukaszu, przecinek, jest odizolowany od reszty zdania. To jest ważna informacja. Jeżeli miałabym tutaj w rodzaju męskim wyrazy, które kończą się na a, pamiętacie które? Na przykład tata, mężczyzna, poeta, artysta itd., one nie będą miały miejscownikowych form. One będą połączone z rodzajem żeńskim. A więc przejdźmy do rodzaju żeńskiego. Po pierwsze, jeżeli rzeczownik rodzaju żeńskiego jest zakończony na a, ale także rodzaju męskiego zakończony na a, właśnie tata, artysta, poeta, mężczyzna, to w wołaczu dostaje końcówkę o. Na przykład kochana Mario, Maria, kochana Mario, Maria, a kończy się na a, zamieniamy na o, kochana Mario. Teraz mój drogi tata, mój drogi tata, tato, mój drogi tato. Albo wspaniały artysto, artysto, artysta, artysto i tak dalej, i tak dalej. Teraz uwaga, jeżeli mamy rzeczownik rodzaju żeńskiego zakończony na a, ale jest to forma deminutywna, czyli zdrobnienie, czyli coś malutkiego, słodkiego. Nie musi być mały, kompaktowy rozmiar, ale jest słodkie dla mnie. Na przykład
Maria to oficjalna wersja imienia kobiety, ale jeżeli mam bardzo mały dystans, na przykład moja mama ma na imię Maria, to mam mały dystans i bardzo kocham tę osobę, mam bardzo pozytywne emocje, to powiem o niej Marysia. I wtedy nie powiem w wołaczu Marysio. Wszystkie zdrobnienia dostają końcówkę u, a więc Marysiu. Tutaj będzie Katarzyna, Katarzyno, ale Kasiu. Anna, Anno, ale Aniu. Tak samo będzie na przykład z nazwami różnych członków rodziny. Babcia to jest miękkie, zdrobnione babciu. Ciocia, ciociu. Te wszystkie miękkie spółgłoski dostają końcówkę u. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o rodzaj żeński, to bardzo mała grupa wyrazów, które kończą się na i, ale ważna, bo na przykład pani. I jeżeli zechcę zwrócić się do jakiejś kobiety, to powiem droga pani, na przykład szanowna pani, kiedy piszę mail. A więc jeżeli wyrazy, rzeczowniki rodzaju żeńskiego kończą się w mianowniku na i albo na spółgłoskę, ta mała grupa jak podróż, albo miłość, albo twarz, albo noc, to w wołaczu będą wszystkie miały formę dopełniacza. Bardzo rzadko używamy tutaj abstraktów jak miłość, to jest rodzaj żeński zakończony na spółgłoskę i raczej normalnie nie mówię do miłości jako do kogoś, do kogo się zwracam, czy czegoś, do czego się zwracam, ale w poezji może być o miłości, albo było o radości iskrobogów i tak dalej, o radości. Stąd jest ta końcówka, że wyrazy, rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na i albo na spółgłoskę otrzymują w wołaczu formę dopełniacza. Teraz przejdźmy do rodzaju nijakiego. To dosyć rzadko używane formy, bo zazwyczaj jeżeli się do kogoś zwracamy, to ta osoba, do osoby albo do zwierzęcia ma imię męskie albo żeńskie, ale czasami powiemy bardziej może bezosobowo, na przykład dziecko, powiem, drogie dziecko, uspokój się, nie znam imienia danego dziecka, jakieś dziecko źle się zachowuje, nie wiem, w autobusie czy w tramwaju, drogie dziecko, uspokój się, albo dziecko, co ty robisz, bo nie wiem jak się nazywa, a więc używam form mianownikowych, to jest dla nas super informacja, a więc cały wołacz w rodzaju nijakim równa się mianownikowi. I tak samo będzie życie, albo na przykład osoba, którą bardzo kocham, powiem do niej kochanie. Kochanie to jest rodzaj nijaki i zawsze będzie ta sama forma, moje kochanie. Kora Jackowska śpiewała kocham cię, kochanie moje. I to jest właśnie forma wołacza, kochanie moje. Jeżeli chodzi o liczbę mnogą, to mam dla was cudowną informację, a mianowicie taką. Zarówno wołacz liczby mnogiej i mianownik liczby mnogiej to te same formy. Czyż nie cudownie? O wiele mniej nauki. Jeżeli jednak nie pamiętacie, jak tworzyć mianownik liczby mnogiej, w języku polskim ten mianownik dzieli się na dwie części, liczbę mnogą nie męskoosobową i liczbę mnogą męskoosobową, to obejrzyjcie naszą lekcję 14 i lekcję 15. Te formy, których nauczycie się w tych dwóch odcinkach, to formy wołacza w liczbie mnogiej. A więc na przykład, jeżeli mam formę rodzice, czyli mama i tata razem, liczba mnoga, to są kochani rodzice, ale też zwrócę się do nich, o moi kochani rodzice, czy przyjedziecie do mnie? Na przykład albo jest jedna pani, dwie panie i zwrócę się do kobiet mówiąc, miłe panie, dzisiaj porozmawiamy o tym i o tamtym. Albo drogie koleżanki, drodzy koledzy, drodzy panowie, szanowne panie, szanowni panowie, czyli te same formy z mianownika przekładamy do wołacza, do tych zdań, gdzie chcemy użyć wołacza i to wszystko nam świetnie funkcjonuje. To jest bardzo dobra dla nas informacja. Za chwilę zawołam Łukasza, czyli powiem Łukaszu, raz jeszcze, chodź do mnie i porozmawiamy o innych użyciach tego przypadka. No, mieliśmy z Anią nagrywać odcinek o wołaczu, a Ani nie ma. Może zawołam Anię? Aniu? Aniu? Moment Łukaszu, za moment będę. A, Ania jest tam. Chodź Aniu, chodź, nagrywamy. Tak. No chodź. Przecież nagrywamy. Ach, przepraszam. No. Łukaszu i nasi kochani widzowie, do Łukasza mam dzisiaj kilka pytań związanych z wołaczem. Po pierwsze zapytam cię, jak ty
zwracasz się do osoby, którą kochasz albo którą bardzo lubisz i może razem pomyślimy, jak można się jeszcze zwracać. Jak ty? Ja się zwracam żabko. Żabko, tak? W Ryb... niektórych kulturach to nie jest wcale takie Tak? miłe. A, okej. aha. Żabko, rybko, słonko, misiu, Aha, kochanie. Mhm. aha. Ja też mówię słoneczko. Albo po imieniu mówię. Na przykład? Na przykład Kasiu. A czy to jest przypadkowy przykład? Jak jeszcze może być? Teraz Kasiu? Teraz jest Kasiu, tak. Pamiętacie 3 odcinki temu? No dobrze. No dobrze. W każdym razie może to być imię, mogą być to nazwy zwierząt. Tak. Ja bym jeszcze powiedziała może skarbie, skarbeczku. Można. Czyli zdrobnienia. Tak, ale chodzi mi też o te formy, właśnie wszystkie to są formy wołacza. Tak. No dobrze, a teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jedziemy samochodem. Aha. Ja niestety jestem fatalnym kierowcą, a Łukasz bardzo, bardzo dobrym, na szczęście, kierowcą. I wyobraźmy sobie sytuację, w której ja jadę samochodem, no i zrobiłam coś, jakiś manewr, który nie jest dobry i oboje stoimy. Mamy otwarte okna, co się chyba już rzadko teraz zdarza, ale powiedzmy, że tak. I ty chcesz coś do mnie powiedzieć, bo jesteś zdenerwowany, a ja nie wiem, co robić. To ja co bym powiedział, proszę pani, jak pani jeździ, no gdzie pani, co pani robi, jak pani, gdzie pani patrzy? To bardzo miło, całkiem miło jak No, na staram tę się sytuację. kulturalnie na ulicy. Bo właśnie chciałam wam powiedzieć, że wołacz jest też używany w takich sytuacjach trochę agresywnych, kiedy jesteśmy zdenerwowani i na kogoś krzyczymy, też na kogoś, kogo nie znamy. Więc teraz wyobraźmy sobie tę samą sytuację, ale tym razem nie ja, kobieta, jestem kierowcą, ale jakiś mężczyzna, który bardzo źle jeździ, obaj macie zamknięte okna, więc nie słyszycie siebie, ale jesteś zdenerwowany. Co byś powiedział do tego mężczyzny? No, na początku pewnie, proszę pana, tak się nie jeździ. No, No, gdzie ale pan on nie jeździ? słyszy, no to tak? mówię baranie, bałwanie i już wulgaryzmy później. Aha, już później wulgaryzm, albo na początku, zależy jaki to był manewr. Delikatniej, tak. Jasne, jasne. Dobrze, a jak zacząłbyś oficjalny mail do kobiety? Szanowna pani. Aha, a jeżeli jest to profesor, kobieta profesor, którą dobrze znasz, na przykład jakaś twoja była promotorka. Szanowna pani profesor, albo... A jeśli chcesz trochę zmniejszyć dystans, zamiast szanowna pani Małgosiu, albo Małgorzato. A droga pani profesor? Droga pani profesor też. Super, wszystkie formy to formy wołacza. Tak. A na przykład, kiedy piszemy mail do jakiejś instytucji i nie wiemy, czy tam jest mężczyzna, czy kobieta, jak rozpocząłbyś taki mail? Ja bym napisał, szanowni państwo. No i super, bo wtedy może być to i do mężczyzny, i do kobiety. Wiadomo, jest to na pewno bardzo miła forma. Tak samo, szanowni państwo, mówimy, kiedy robimy jakieś prezentacje dla naszych studentów, nowych studentów. Jest bardzo dużo osób w audytorium, mówimy, szanowni państwo, cieszymy się, że możemy dzisiaj opowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, a powiedz mi, jak mówiła do ciebie na przykład babcia, czy rodzice, czy dziadek, kiedy byłeś małym dzieckiem? Zdrobniale, tak. Łukaszku, Łukaniu. Aha, tak do mnie. A Łukaszu mówili poważnie? Nie. Czyli Łukaszku, Łukaniu. Aha, no piękne formy wołacza. Aha. A do ciebie, Aniu? Jak babcia mówiła, dziadek, jak do byłeś mnie dzieckiem? Moi dziadkowie mówili bardzo często Aniu, ale też, bo byłam takim małym, chudym dzieckiem, Aneczko, Anusiu, Anulku. Wydaje mi się, że coś jeszcze było, bo kiedyś liczyłam, że było 7 form, ale rzeczywiście to były te zdrobnienia w formie wołacza. Tak, Aneczko, Anusiu, Anulku, Anulko też. Tak, więc to były takie formy. Dobrze, to myślę, że to chyba wszystkie formy, ale teraz możemy zwrócić się do was. Ja zrobię w liczbie pojedynczej, a dywnej. Drogi widzu, drogi subskrybencie, albo osoba, która jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, a ty powiedz w liczbie mnogiej. Tak, drodzy widzowie, drodzy subskrybenci. Jeżeli nie jesteście jeszcze subskrybentami, to co? Możecie to zmienić i zasubskrybować nasz kanał. O co was prosimy? Pamiętajcie, żeby po obejrzeniu tego odcinka wykonać grę edukacyjną. Dziękujemy. Pa! Pa!